Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Team Roślina. Zostawcie suba i lajka, jeżeli odcinek wam się będzie podobał. Chociaż w sumie to powinienem powiedzieć na końcu, nieważne. Ostatnio skończyliśmy sobie właśnie na tym momencie. Znowu jest jasno, znowu jest widno, jest basen, nawet normalnie wakacje. Ale nie dla roślinek, ponieważ zombie teraz będą nas atakować z drugiej strony naszego pięknego domu, a mianowicie od poziomu basenu. Tak jak Dave powiedział w poprzednim odcinku, będą teraz atakować nasz backyard. Też mógł powiedzieć po prostu pool. W sensie, że basen. No ale to jest szalony Dave, on jest szalony. No i cóż, co się zmieniło? Mimo, że wydaje się, że mamy 5 linijek, to nie, mamy aż 6. Podwórko jest szersze o jedną linię. Czy to jakoś dużo zmienia? Czy ja wiem? W sumie nie, bo możemy postawić 6 słoneczników, czyli mamy jakby wyrównany przyrost słoneczek. Więc w sumie nie zmienia się chyba nic konkretnego. W sumie to nawet używam tu trochę strategii Super Sun, czyli przetrzymuję te zombiaki, o której wam mówiłem też w poprzednim odcinku, żeby mieć właśnie tych słoneczek już trochę więcej. Ale już trzeba stawiać jakąś linię obrony przed zombiakami. Cyk. Także zombie będą też nas atakować od teraz na wodzie. Kreatywne. Nie ma co. Nie odpuszczają naszego mózgu, a właściwie mózgu szalonego Dave'a, którego my musimy bronić jako jego sąsiedzi. Chociaż to też jest ciekawa sprawa, bo z jednej strony to jest przecież dom szalonego Dave'a, ale z drugiej jakby w grze szalony Dave jest tylko naszym sąsiadem, a my tu mieszkamy. To jest troszeczkę takie niespójne. No ale cóż. To jest gra Tower Defense, a nie fabuła. Chociaż jakaś fabuła też tu jest. Czekamy na pierwsze zombie na wodzie. Mam nadzieję, że się zjawią. Żebym miał co na miniaturkę dawać. Bo jak nie, to będzie trochę słabo, to będzie mi smutno. Że zombiaki mi utrudniają nagrywanie nowych odcinków z Plants vs Zombies Replanted. Będzie takie trochę mech. No i generalnie w sumie dobrze nam idzie, bo ostatnim razem jak przechodziliśmy tu Plants vs Zombies 1 na kanale, czyli 5 lat temu, bo 6. O, jest pierwszy zombie z kaczką, świetnie. To już mam co dawać na miniaturkę. To doszliśmy do pierwszych poziomów nocnych, a potem jakoś tak porzuciłam tę serię. I było takie trochę... No cóż. Jakoś tak się zdarzyło. Ale nie ma tego złego, co by na dobro nie wyszło. Teraz możemy sobie przejść Replanted. Nawet możemy trochę przyspieszyć tempo. No i dostaliśmy squasha. Nie wiem, czy to jest dynia, kabaczek. Taka dynia, ale jak to się fachowo nazywa, nie mam pojęcia. Chcesz kupić nowe miejsce? Chcę kupić. Dodatkowe miejsce, słuchajcie, zawsze się przydaje. Lepiej mieć niż nie mieć. Chociaż nie wiem, czy nie wziąć, kurczę, repeaterów, ale na razie chyba nie potrzebujemy repeaterów, tak mi się wydaje. Że repeaterów nie potrzebujemy jeszcze. Dla bardziej dynamicznej rozgrywki włączyłam przyspieszenie. Bo ja też jakoś w miarę jeszcze wyrabiam. Wydaje mi się, że lata grania w Plants vs Zombies pozwalają mi używać przyspieszenia
jednocześnie koncentrować się też na tym, co do was mówię, bo to jednak wymaga trochę podzielności uwagi, bo muszę myśleć, co mówię, mówić i jeszcze do tego tutaj grać jakoś sensownie. Chociaż w sumie są dwie fale, to mogliśmy wziąć repeatery, no. To my sobie zrobimy drugi rząd słońc i pokażemy wam squasha, który pewnie poleci na miniaturkę. Chyba, że coś innego poleci na miniaturkę. Nie wiem, co poleci na miniaturkę. Jak mam być szczery. Dobra, tu potato mine. Będziemy mieli pełno słoneczek. No, a mogliśmy wziąć repeater. No ale skąd ja mogę wiedzieć, który poziom ma dwie flagi, który ma jedną, który ma 3, który ma 4. Ja wiem, że lata gram w Plants vs Zombies, ale aż takich szczegółów to nie pamiętam. Okej, jakieś minigry zostały odblokowane, fajnie, ale my na razie minigrami się nie zajmujemy. Tak jak mówiłem, kiedyś tam gdzieś tam mówiłem, że przechodzimy najpierw te 50 poziomów po kolei, a potem zajmujemy się minigrami, które będę chciał przejść wszystkie i pokazać wam, jak można je przejść jakimś sprawdzonym sposobem. Taki trochę bym powiedział nawet poradnik. Myślę, że to będzie całkiem fajne. No jeszcze tam mamy przecież te endlessy, w których też fajnie będzie gdzieś dojść, przejść. Także no, czeka nas bardzo dużo kontentu z Replanted. W tym roku na pewno nie uda się zrobić tego wszystkiego, bo jest za mała częstotliwość filmów, żeby móc się z tym zmieścić. Może gdyby nagle Replanted była jedyną serią na kanale, może byśmy się w miarę wyrobili, ale jest trochę tych serii. Jeszcze nie wiem, czy jakieś po drodze nie dojdą, bo też tak może być. Jeszcze tam w wakacje czeka nas parę ciekawych projektów. Jeszcze będzie trzeba znaleźć miejsce dla vlogów z Jaworek kolejnych. Tylko tym razem z innych miejsc oczywiście, bo z tych samych miejsc to bez sensu troszeczkę robić. A mam plany. Także to też jest zawsze no kilka tygodni, bo jeden film w tygodniu. Do tego pełnometrażówka z PVZ+, która będzie wymagała zwiastuna, zbudowania hype'u jakiegokolwiek, a potem trochę przerwy, przynajmniej 2 tygodnie przerwy dla mnie, który będzie zmęczony po tworzeniu tego filmu. Także no, będzie... Także nie martwcie się, Replanted nie skończymy na pewno. Oprócz oczywiście tych 50 leveli i znając życie zaczniemy, przejdziemy pewnie tych minigierek. Ej, nieładnie. O, ile mamy słoneczek? 1500. No już... Nie. Symetria. Odblokowaliśmy Tripitera. No to chyba Tripiter pójdzie na miniaturkę. Znaczy Freepiter. Next, please. O, zombinurek. Kurczę, to może zombinurek pójdzie. Nawet nie wiem, już nie wiem. Na pewno pokażę wam Freepitera. Może weźmy ziemniaki. Dobra, i Snoopy. Musimy mieć coś tańszego. Dobra, i znowu 2 rzędy słoneczników musimy postawić i to szybko musimy postawić, żeby zarobić na obronę. Bo obrona będzie droga w tym poziomie. Na szczęście są 2 fale. Dobra, przeciągamy. Strategia Super Sun się pokłania. Tyk, tyk. W ogóle gdzieś kiedyś czytałem jakieś komentarze pod jakimś, którym moim chyba, nie wiem, czy postem, czy właśnie odcinkiem, żeby może jakieś zająć się jakimiś rozszerzeniami Plants vs Zombies. Na przykład 2, tam jakieś proponowaliście jakieś Reflow Reset,
jakieś tam jeszcze inne, żeby się może przyjrzeć fangame'om. No tak, powiem wam, no nie wiem. Z fangame'ami jest tego typu problem, że nie zawsze można je w jakiś taki prosty, fajny sposób pobrać. Czasami trzeba mocno kombinować, a ja jestem człowiekiem, jak wiecie, prostym. Ja nie lubię kombinować. Jakoś tam z technologią, jakimiś, wiecie, nie wiem, jakimiś tam rzeczami. Zresztą no mamy już jeden fangame, nie? Road Trip. Wydaje mi się, że to na razie nam starcza. Chociaż nie wiadomo, co będzie kiedyś. Ale wiecie, no zakładam, że to Road Trip to w końcu będzie mieć swoją pełną wersję i będziemy mogli ogrywać tak, wiecie, niczym Plants vs. Zombies Adventures. Tam budować swoje miasto, odzyskiwać kolejne parcele spod mgły zombie. Mam nadzieję, że bo śledzimy ten fangame, jakby nie było od początku jego istnienia, jako jedyni w Polsce. To też jest jakieś takie osiągnięcie, bym powiedział. Czy osiągnięcie? Trochę też cierpliwość, bo dosyć powoli to wszystko się tworzy, chociaż no nie można też oczekiwać cudów od tam, nie wiem, 3-4 osoby tworzą tego fangame'a, tak generalnie. Programista jest chyba tylko jeden, jeśli dobrze pamiętam. Więc no to nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo. Ale no też ja widzę w nich taki troszeczkę, bym powiedział, znaczy problem. Że troszeczkę tworzą tego road tripa, ale mają na boku, porobili sobie masę innych rzeczy, które robią jednocześnie, więc w sumie zamiast robić przy jednej rzeczy, góra przy dwóch, no to robią przy tam, nie wiem, 4 czy 6 różnych projektach. I wiecie, to wszystko przez to jest bardzo rozproszone. Trochę smutne, bo troszeczkę wydaje mi się, że dużo osób o road tripie zapomniało. Tak mi się wydaje. No nieważne. Tymczasem dostaliśmy Tangle Kelp. Tangle Kelp? Tak, dobrze pamiętam. No i słuchajcie, to będzie akcent, który zakończy dzisiejszy odcinek z Replanted. Już powiedziałem to na początku chyba, ale to nieważne. Wytnę to. Nie no, żartuję. Jeszcze przypomnę, gdyby odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie. Możecie napisać komentarz. A my widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!